Jak diagnozować spaloną elektronikę? Chcieliście szkolenia? No to macie szkolenie za darmo. Dziś uruchomiłem wsparcie kanału. Topologię przetwornic impulsowych. Musimy wiedzieć, co naprawiamy. Nieizolujące i izolujące. CITek oblany kwasem. Bardzo nietypowy, trudny przypadek. Mamy właśnie dławik, mamy diodę i wyjście. I sterownik to jest taki ziomek, który tak siedzi z kablami, zwiera dwa kable plus z minusem. Pierdzielnąć energią w drugą stronę i wtedy ta dioda przechodzi i nam się napięcie podnosi. Czerwona sonda na masę, czyli teraz mierzymy wszystkie półprzewodniki na przebicia. Potencjał Ziemi, a tu jest masa logiczna. Nie ma śmiałka, który odczytał jeszcze omegę z CITeka. Jest lipa i właśnie tutaj nam przychodzi tu switch forward. Czerwona sonda na AC, czyli zmierzyłem tą diodę R222. To jest nasz rezystor pomiarowy. Hej, wyłączaj, bo już jest za duże napięcie. Source, czyli źródło elektronów, elektron ma ładunek ujemny. GND, kawałek drutu, bo uzupełnienie transformatora to jest kawałek drutu, jest dioda. No i coś jest na zwarciu. Jakby ta dioda była zwarta, no to plus z minusem może być zwarty w naszych pomiarach. I jak przepływa prąd przez to na tych uzwojeniach robią się napięcia różne. Cześć, witajcie. Dzisiaj na stole mam 5 CITeków. Zgadnijcie dlaczego, zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Mam też taki fikuśny termometr. Zgadnijcie, co się nim mierzy. To też wam powiem za chwilę. Historia ogólnie, co tu się stało? Pamiętacie tego CITeka kopniętego z buta albo pękniętego? Jego udało się naprawić i z nim też przyszedł taki CITek oblany jakimś kwasem, także nie miał chłop łatwego życia, ale to są wszystko CITeki, to jest jakiś tam 3.6, to jest Multix S3.6, to jest 10, 10, 10 i 10. I teraz tak, może pamiętacie tego CITeka dychę, ja go naprawiałem, on był bardzo mocno spalony, tu wam podlinkuję film z nim, jego mi się nie udało naprawić, to była nienaprawa. Ale przyszedł z pomocą Tadek Marczuk, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Tadek Marczuk, przysłał mi paczkę, w której właśnie był ten IMARS, którego też możecie kojarzyć, jeśli oglądacie wszystkie moje filmy, i przysłał 2 CITeki. Jeden sprawny jako wzór i drugi niesprawny do naprawy, który właśnie za to, że mi przysłał te 2, naprawię mu właśnie, postaram się przynajmniej naprawić w przyszłym odcinku. I dzięki niemu naprawiłem tego CITeka, wyczaiłem, co się stało, gdzieś to nawet nagrałem. Jak nagrałem i znajdę tą wstawkę, to wam teraz ją tu wrzucę. A jeśli nie znalazłem i nie nagrałem tego, w sensie nagrywałem, a jeśli nie znajdę tej wstawki, to może wam na tym podczas diagnozy pokażę, bo tego będziemy dzisiaj tylko diagnozować, co tu potencjalnie może być uszkodzone, co tu może być potencjalnie spalone. On był kupiony jako niesprawny, niegrzebany, a wygląda jakby był grzebany, także robię taką, nie wiem, detektywistyczną diagnostykę CITeka. Dobrze, a statkiem co jeszcze było? Ten IMARS. Z tym IMARSem też zamawiałem układy wszystkie do wymiany. Jeśli ktoś pamięta, tu wymieniałem BMS-a, wymieniałem tą przetwornicę główną, wymieniałem chyba, nie, tego już nie wymieniałem, czy to kupiłem, nie wymieniłem, no nie działa dalej. Więc kupiłem uniwersalny taki do powerbanka, takie coś uniwersalne, wyjście do powerbanka, 100 watów chyba, 65 watów i tu jest jeszcze balancer, także jako, że tu jest ogniwo 3S, to obsługuje 3S, 4, 5 i chyba nawet do 6S, także to można kupić w różnych konfiguracjach, fajne. Do Baseusów, jeśli się zepsuje wam Baseus, też naprawiałem dużo powerbanków Baseusa, też można by coś takiego kupić, mniejsze, większe i po prostu dopóki ogniwo jest sprawne, można by podmienić elektronikę na taką gotową, nie? Także to będzie film też jakiś tam w przyszłości, jak mi to się uda, jak mi to wyjdzie. Ale tak, i co jeszcze? Termometr dla tatka, bo on mierzy często elektrolit, to jest termometr do wina oryginalnie, także Tadziu dostanie fajny termometr i będzie robił ciekawe pomiary temperatury elektrolitu, a CITeki, też ostatnio naprawiałem kilka CITeków i te wtyczki, powiem wam, robiły mnie ostro w konia, kilka shortów z tego nagrałem, jak może puszczę niedługo. Po stronie ładowarki wypala się taka wtyczka, bo po stronie klem na przykład tych oryginalnych jest dobrze, ale po stronie ładowarki jest lipa. I co ja zrobiłem? Ja po prostu wywaliłem na złącza XT60, zastosowałem złącza XT60 po stronie ładowarki i po stronie no tutaj takich dorobionych żabek i no CITek tego jakoś kurde nie przemyślał. Wypalają się na czarno. Te są ok, ale te rurki właśnie, te rurki w środku potrafią być czarne, luźne, wypalone i styka, nie styka, ładowarki szaleją. Ja tam wymieniałem wzmacniacze operacyjne, cudo, już myślałem, że procesory, mikrokontrolery, coś jest nie halo. Okazało się, że po prostu raz łączyły, raz nie łączyły te styki. Dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj diagnozujemy pod mikroskopem elektronikę spaloną, jak to mierzyć, dlaczego, co robić, no i po prostu akurat na przykładzie CITeka, ale taki uniwersalny film, jak diagnozować spaloną elektronikę. A trochę tego tutaj jest. Dobra, posprzątałem trochę tego tutaj, zrobiło się miejsce, został już tylko nasz CITek oblany kwasem, także będziemy go diagnozować. Tu już ktoś coś robił, bo jest wylutowany chyba bezpiecznik.
Ja tu też tak wstępnie sobie opisałem plus minus, bo robiłem jakieś wstępne pomiary. Jest taki trochę brudny, nie wiem czy on był myty, był w lakierze, czy nie był w lakierze. No, tego się już chyba nie dowiemy. No ale jedyne co możemy zrobić to pomiary i pierw oględziny pod mikroskopem wam pokażę jak on wygląda. No bo widać, że ktoś dużo tutaj dużo mierzył i chyba się poddał. Nie wiem, zaraz wam to wszystko pokażę jak to wygląda z bliska. Także idziemy pod mikroskop. Tu mam taki uchwyt, chciałem pod mikroskop i żeby on mnie odbijał, mam takie gumki od włoszczyzny. Prawie mi gumka strzeliła w oko, kurde, powiem wam. No, coś muszę bardziej trwałego tu zastosować. Dobra, taki off-top od kuchni. Idziemy pod mikroskop. Do 3 razy sztuka, 3 nowe gumki i można zaczynać. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem i teraz tak. Każde urządzenie impulsowe, w ogóle większość urządzeń jakie dzisiaj istnieje, to wszystko jest na prąd stały. Według mnie gdyby drugi raz był wyścig prąd przemienny kontra stały, to dzisiaj wygrałby stały, czyli właśnie wizja wielu lokalnych elektrowni, fotowoltaiki, takie tematy, niż tak jak kiedyś jedna duża elektrownia. Jedyny plus, że AC wygrało, to tylko dlatego, że transformatory były łatwe do przetwarzania z wysokiego napięcia na niskie, no a przekształtniki impulsowe, no to jeszcze raczkowały. Także ja tak uważam, że dzisiaj świat by wyglądał inaczej. No ale dobra, wracając do tematu. Wszystko co mamy jest na prąd stały tak naprawdę. Komputery na prąd stały, laptopy na prąd stały, ładowarki, wszystko jest na prąd stały, wszystkie do telefony, wszystkie ładowarki są na prąd stały. Jedyne rzeczy, które są faktycznie na prąd przemienny, to tam gdzie zostały silniki. No ale tak naprawdę często też są falowniki, wszystko tak naprawdę można było robić z prądu stałego, bo już mamy falowniki w lodówkach, pralkach, zmywarkach, no wszędzie, nie? No, ale tak, wszystkie urządzenia jakie mamy na prąd stały, no i właśnie coś z tym prądem stałym trzeba zrobić, bo w sieci mamy przemienne 230 V wartości skutecznej, no i każda ładowarka, jaką kiedykolwiek naprawiałem, zawsze wygląda tak samo, czyli mamy właśnie fazę i neutralny, te dwa przewody, one sobie idą tam na jakiś bezpiecznik, tutaj był bezpiecznik, jak widać pionowo zamontowany szklany bezpiecznik, warystor, którego zapewne nigdy nie było, i tu mamy PTC, które jest jakieś nadgryzione przez jakiegoś borsuka chyba. Oczywiście sobie jaja robię, pewnie ktoś jak odcinał bezpiecznik zaklejony tutaj glutem, to mógł narozrabiać, nie wiem. Potem mam jakieś różne filtry, kondensatory typu X, wszystko, żeby jak najbardziej odszumić sieć, zabezpieczyć sieć przed szumami, które z urządzenia by do sieci się wydostawały, oraz jeśli sieć jest zaszumiona, to żeby chronić urządzenie przed tymi szumami sieci. Ale ogólnie chodzi o to, że filtry są po to, żeby chronić sieć. To jest najważniejsze założenie filtrów. No i te filtry się składają właśnie z kondensatorów typu X, C, czyli kondensator, X, X2, to jest też kondensator typu X1, czyli ten jest pierwszy, ten jest drugi, L, czyli dławik, tu jest podwójny dławik sprzężony, L2, tu jest taki mały L1 pewnie na starcie, trzeba by znaleźć oznaczenie, akurat nie widzę oznaczenia tego dławika, no ale w to nie wnikamy. Mamy kondensatory na 400 V, powinniście tu widzieć, jest 400, teraz to bardziej się na 450 daje, bo sieć potrafi mieć 245, 253 V, albo nawet czasami jeszcze więcej, także im wyższe napięcie tych kondensatorów, tym lepiej. No ale te kondensatory to są kondensatory elektrolityczne, czyli one mają minus i plus, czyli trzeba je ładować prądem stałym. Skąd ten prąd stały się bierze? A no właśnie, skąd on się bierze? Tu mamy taką dużą czarną kostkę. Ta duża czarna kostka to jest mostek prostowniczy. Ja go spróbuję troszeczkę odchylić. I tu widzimy znaczki. Przemienny, minus i tam jest plus. Czyli tak naprawdę ta nasza faza po przejściu przez te wszystkie bezpieczniki, przez te wszystkie dławiki, filtry, tak realnie tu nam trafia AC1, AC2, czyli tam faza neutralny i mostek prostowniczy już nam wytwarza plus i minus, tak jak było zgodnie z tymi oznaczeniami. Tak, widzimy, mamy mostek, jest minus, plus po skrajnym i faza, znaczy przemienny AC, AC1, AC2
na środkowych nóżkach. I jak ja go odwrócę do góry nogami, to się zgadza, bo tam, gdzie był po prawej stronie plus, to jest ten plus i jest minus. Są też tutaj widać ślady po pomiarach. No ślady po lutowaniu, czyli wiemy, że ktoś tutaj był. Teraz właśnie też bardzo mnie mocno zdziwiło, jak bardzo tu ktoś coś kombinował. W sensie, jak dużo było tu mierzone i są ślady po sondach, to chciałem też pokazać, zanim ja tu zacznę dotykać. O, tu na przykład na tym tranzystorku, widzicie? Dziurka, 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 dziurka. Tu też są wszędzie dziurki. Tu są dziurki, aż są rozwalone pady tak praktycznie. Tu są wszędzie dziurki, dziurki. Ja nie wiem, czy to będzie widać, a zaraz może przybliżę mikroskop. Tu też jest bardzo dużo mierzone, tu też jest dużo mierzone, tu jakieś dziurki, dziurki, wszędzie są dziury. Tutaj, widzicie jak tu jest podziurawione? Dziury, 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 bardzo mocno ktoś przeciskał sondę. Wszędzie, tu na opto. Gdzie są jeszcze te dziury? Ogólnie te dziury są wszędzie. Je gołym okiem lepiej widać. O, widzicie? Tu są porozwalane te luty, tu jest wszędzie dziury, dziury. Tu wszędzie są też dziury, tu. Praktycznie każdy lut takich bardziej komponentów. O, widzicie? Dziura, dziura, dziura. Dużo ktoś tutaj coś mierzył. Ta ładowarka jest trochę pod skosem. O, tu też widać pięknie dziurę. Tu jest dziura po pomiarach. Znaczy dziura, to nie szkodzi, tylko po prostu chodzi o to, że widać, że ktoś tutaj ostro rzeźbił. Prawie każdy element tutaj był mierzony już. Ja wam powiem, lepiej mi się takie układy ogląda pod lupką. Ostatnio dostałem taką lupkę właśnie z podświetleniem. Białe podświetlenie i UV, no ale akurat te UV są diody trochę za słabe, za słabo świecą, więc to do podglądania spalonych układów się średnio nadają, bo kiedyś wam pokazywałem shorta, że spalone układy da się odczytać oznaczenia po spaleniu. W świetle widzialnym no, nie widać oznaczeń, a w UV da się jeszcze odczytać. Także taki trik, taki protip. No to widzicie, tu też jest wszystko mierzone. Ja spróbuję jeszcze bliżej mikroskop dać, żebyście mogli bardziej to zobaczyć. Na takim polu widzenia 2D, czyli na mikroskopie, nie? To tego tak nie widać, ale w 3D naocznie przez właśnie lupkę bardzo widać, że coś tu było kombinowane. Ja obniżę mikroskop, pokażę wam to z bliska, no i przechodzimy zaraz do pomiarów. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj takie dziurki, kropki. Może jakoś spróbuję pod skos bardziej. Mam nadzieję, że na poprzednim materiale było dobrze widać, bo ja na mikroskopie mam dość mały wyświetlacz, więc naocznie tego nie widzę, dopiero przy montażu wychodzi, jakie ujęcia są tak naprawdę, czy są dobre, czy są niedobre. No ale tu myślę, że widać takie kropki pomiarowe. Tu gdzieś też było, o, tutaj jest kropka pomiarowa, tu są kropki pomiarowe. I to nie są moje kropki pomiarowe, tylko no cały ten citek jest taki po prostu gdzieś pomęczony, nie? Ktoś ewidentnie szukał jak to naprawić, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak było, nie wiemy, ale taka korozja i samoczynny rozpad lutowia, wszystkich lutów w taki sposób też jest możliwy. Nie chcę nikogo oczerniać, no ale ja dostałem ładowarkę w takim stanie, że po prostu to akurat fabryka pewnie, to tu bym się bardzo nie czepiał. No ale jest wszystko brudne, oklejone, było jakieś otwarte, ktoś albo to mył właśnie z lakieru. Ciężko powiedzieć, no ale dobra. Nie przedłużajmy, zaczynajmy naszą diagnostykę, nasze pomiary. Dobra, to zanim jeszcze coś zmierzymy, no to tak jak mówiłem, właśnie nasza sieć. Tu mam akurat schemat, coś tam naprawiałem w innym filmie, ale schemat uproszczony właśnie jak działa jakakolwiek przetwornica. Jakakolwiek przetwornica tak, AC-in, czyli nasza sieć 230 V przemienne, idzie na EMI filter, czyli właśnie to jest filtr Electromagnetic Interference, czyli przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym i to są właśnie te nasze tutaj filtry w postaci tych kondensatorów typu X, dławika, jakichś tam różnych dławików i mostek prostowniczy to jest to, czyli mostek Gretza, to są 4 diody połączone w taki sposób, że nasze AC tak naprawdę trafia na jedną stronę, AC trafia na drugą stronę mostka prostowniczego, no i to nam daje minus, czyli 4 i plus, i ten kondensator, to jest kondensator właśnie 400V, czyli w tym przypadku mamy 2 kondensatory na 400V, które gromadzą ładunek. I co się dzieje z tym dalej? Ano dalej mamy transformator impulsowy, tu akurat są 2, bo jest przetwornica stand-byowa, czyli ona odpowiada za zasilanie mikrokontrolera, logiki, a ta duża to jest po prostu przetwornica samej ładowarki, która przekazuje większą energię. Chodzi o to, że jak prostownik nie ładuje, to żeby nie chodził duży transformator, nie było strat, tylko żeby było napięcie 5 V zasilające właśnie mikrokontroler na małym transformatorku z małymi stratami.
żeby nie zużywać niepotrzebnie prądu. I teraz tak, to idzie na jakiś sterownik, właśnie potrzebny zawsze nam jest sterownik. Po co nam jest sterownik? Sterownik w tym przypadku akurat tej przetwornicy to jest zintegrowany z tranzystorem sterownik. On ma wbudowany jeden tranzystor i przełącza przetwornicę typu flyback. To jest używanie transformatora, to jest rdzeń, te dwie pionowe kreski i tu jest uzwolnienie po stronie wtórnej i dioda prostownicza. I flaybacki służą do tego, żeby w sposób nieciągły przekazywać energię, czyli takimi paczkami energii ten zbudowany tranzystor w sterownik zwiera nam do masy, bo tak naprawdę on zwiera nam przez rezystor pomiarowy do masy plus tego kondensatora, czyli tak jakbyśmy mieli ziomka i sterownik to jest taki ziomek, który tak siedzi z kablami, zwiera dwa kable plus z minusem i wtedy jak tu idzie impuls po prostu przepływu prądu, no to wtedy energia jest przekazywana ze strony pierwotnej na wtórną, czyli ze strony sieciowej na stronę bezpieczną, drugą niskiego napięcia, z wysokiego napięcia na niskie, czyli strona pierwotna, czyli pierwotnie zasilana i wtórna, czyli tam, gdzie odbieramy energię. No, także tak to działa, ale w tym przypadku jest inaczej. Akurat ten CITEK 10 omija wady flaybacka, czyli on może przekazywać energię w sposób ciągły. Do tego nie ma jednego tranzystora, tylko ma dwa tranzystory. Może tutaj gdzieś pokażę wam. O, tu jest sterownik na przykład, który nie ma wbudowanego tranzystora, tylko on steruje jednym tranzystorem zewnętrznym, też jest na flaybacku. I też to w innym układzie, w innym filmie tam pokazywałem. A tu mamy jakby, że tak powiem, bardzo wyrafinowaną i drogą przetwornicę, która ma dwa tranzystory kluczujące, a po stronie wtórnej nie ma diody prostowniczej, bo na diodzie prostowniczej mamy zawsze spadek napięcia, załóżmy 0,6, 1,2, zależy od prądu i po prostu jak dużo płynie przez tą diodę. Od 0,6 do załóżmy 1 V, 1,2 V spadku napięcia i przy 10 amperach 1,2 V no to jest 12 W straty. A w tych CITEKach tu jest synchroniczne prostowanie, tu jest MOSFET, który jest przełączany w odpowiednim momencie. MOSFET robi za taką diodę, która jest otwierana kiedy nie trzeba, a kiedy trzeba jest załączany ten MOSFET i przewodzi. Dlaczego jest MOSFET? MOSFET po załączeniu działa tak, że ma bardzo niską rezystancję wewnętrzną i na nim będzie spadek napięcia na przykład 30 mV, a nie 1,2 V. Więc przy takim samym prądzie, przy dużych prądach wyjściowych na MOSFETcie będzie się wydzielało na przykład, nie wiem, 0,1 W, 1 W, a na diodzie by się wydzielało z 26 W i to jest bardzo ciężko wychłodzić, to jest strata energii, no więc tu jest po prostu przetwornica i prostownik synchroniczny zastosowany, a jaka to jest przetwornica, szczerze nie wiem, nie znam się na topologiach, są flayback, są half bridge, są full bridge, no, jakie są jeszcze, push, ja się nie znam na topologiach przetwornic, co chyba słychać i widać, no ale naprawiać je potrafię, bo coś tam zrozumiałem, nie? No, także tu mamy właśnie taki bardzo nietypowy, trudny przypadek do naprawy i też jest on o tyle skomplikowany, że jak widać lubi się to psuć, chociaż flaybacki też często się przygrzewają, właśnie te diody padają albo właśnie sterownik nie wyrabia z tranzystorem jednym kluczującym. No tu mamy coraz wyższy stopień skomplikowania układu. Także fajnie, żeby coś naprawić, trzeba pierw wiedzieć jak to naprawić, dlaczego, jak to działa, więc dlatego wam tłumaczę teorię, podstawy. Teraz idziemy do praktyki i wiecie co? Tu jest zastosowany sterownik, to jest sterownik właśnie tych naszych dwóch tranzystorów. Ja postaram się znaleźć konkretny schemat do tego konkretnego sterownika i pokazać wam jak to działa. Tak samo tu jest sterownik, zapewne z wbudowanym tranzystorem kluczującym malutkiej mocy, tak jak właśnie na tym przykładzie, żeby tylko i wyłącznie zasilać tą małą przetworniczkę i tu nawet widać jest taka dioda, widzicie, tu jest taka mała dioda i to jest tak, powiedzmy, że to, nie dobra, nie, to nie po tej stronie, to po stronie wtórnej by było, tak, zaczynam gadać głupoty. No, także to nie jest dioda flaybackowa, bo jest po tej samej stronie co sterownik, a dioda powinna być po drugiej stronie transformatora, bo to jest nasz transformator, tu jest właśnie nawinięty niezgodnie, przeciwsobnie, w sumie nie wiem jak się nazywa ten sposób nawinięcia uzwojeń, bo kropka oznacza początek uzwojenia i kierunek skrętu zwojów, a tu mamy na przykład kropkami zaznaczone, że tu akurat mamy nawinięte zgodnie uzwojenia. I tu jest jeszcze pomocnicze uzwojenie nawinięte przeciwsobnie z jakąś tam diodą, która idzie w jakąś stronę. W sumie nawet nie wiem czemu, nie wiem po co. Tu mamy kolejne uzwojenie, jego początek oznaczony kropką i też jest tam nasze uzwojenie połączone magnetycznie z tym uzwojeniem tutaj jakimś
powrotnym, żeby mierzyć prądy. Jest to bardziej rozbudowany układ, ale to nas nie interesuje. Ja znajdę datasheety tych oto dwóch układów i porozmawiamy sobie już praktycznie. No dobra, słuchajcie, wydrukowałem datasheety tego NCP1207A. To jest nasz sterownik tych oto dwóch tranzystorów i on jest tutaj na dole. To jest ten sterowniczek. On współpracuje z tym transoptorem. Tu jest właśnie narysowany transoptor. Oraz tu mam dwie strony wydrukowane. Od czego? Jak to się nazywało? Gdzieś tu jest. Nie ma nazwy akurat. Ciekawe, że nie dali nazwy. Ale to jest nasz ten oto tutaj duży. I on ma numer ICE 3B0565J. I to jest nasz właśnie datasheet tego układu. On występuje w różnych obudowach. To jest nasza DIP-8. Tak, DIP-8, on ma chyba 8, tak, ma 8 nóżek. Jakby jednej nóżki nie miał, to by był DIP-7, ale jest DIP-8, on też jest robiony w takich większych obudowach tutaj w Tupacu. Tupac Shakur, nie, i 2-pack. Się mówi często Tupac na to. I mamy schemat Typical Application, czyli schemat aplikacyjny. I zaraz właśnie będę Wam tłumaczył, jak działa ta nasza przetworniczka standbyowa, czyli ona działa jako pierwsza. To zaczniemy sobie od niej jako pierwszej. W sumie ten odcinek to będzie takie potężne szkolenie praktyczno-teoretyczne z napraw takich rzeczy, także chyba to, co często prosicie, to, co lubicie najbardziej. Także karteczka, długopisik, schematy i jedziemy. Ja przybliżę, żebyście lepiej widzieli, także widzimy się za chwilkę. No i dobrze, znowu, jak to działa? Od 85 V do 270 V AC, bo w niektórych krajach jest 115 V, więc czy tam 120, w Japonii jest chyba setka, u nas jest 230, także mamy mostek prostowniczy, czyli 4 diody połączone w taki sposób, albo właśnie to jest mostek Gretza, nie? Ale można to różnie rysować w różne sposoby. Mamy do masy, to jest to samo miejsce co tutaj, właśnie C-bulk, czyli kondensator na 400 V, podtrzymujący Snubber Network. Snubber Network to jest gasik, czyli tłumik. Często składa się z diody kondensatora, połączonych szeregowo równolegle, jeszcze często z rezystorem. I on jest od naszego drenu, czyli właśnie jak będzie nasz, tu jest tranzystor wewnętrzny, tak? Widzimy tranzystor wewnętrzny typu MOSFET, typu N. I on jest wbudowany w ten nasz właśnie układzik i jest nasza przetworniczka. Te przerywane linie to jest po prostu rdzeń magnetyczny, który oddziela stronę pierwotną od strony wtórnej. I też oddziela nam od strony wtórnej transoptor. Transoptor, czyli urządzenie, w którym jest dioda LED. Jak ona zaświeci, to ona światełkiem, tak jakby były dwa statki, ktoś latarką by migał, ej, stop, 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 i wtedy on zwiera tutaj tranzystor, fototranzystor, który nam na feedback, czyli sprzężenie zwrotne, mówi zatrzymaj, 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 zatrzymaj. Czyli on podaje, tu się coś dzieje i ten mówi zatrzymaj, 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 i one się tak dogadują jak alfabetem Morsa, jak dwa statki, niepołączone elektrycznie, żeby nie było właśnie porażenia prądem przy ładowaniu akumulatorów. Dlatego mamy transformator izolujący. No i tu też wszystkie układy wewnątrz, co są po prostu w tym układzie, że tam mamy power management, cela startowa, nie? Bo ten układ też jakoś musi ruszyć, podtrzymanie napięcia, CVTC, czyli kondensator zasilania z uzwojenia pomocniczego. Tu też mamy zaznaczoną, tu jest masa ERF, czyli potencjał Ziemi, a tu jest masa logiczna i że to jest sprzężone kondensatorem, czyli żeby zakłócenia z tej strony mogły wrócić jakkolwiek do sieci, potrzebny jest tam kondensator typu Y, to są często kondensatory bezpieczne, łączone podwójnie, widzicie? CY, kondensator typu Y, to są kondensatory typu Y1 najczęściej, najbezpieczniejsze jakie są możliwe i one nam często łączą masę albo plusa strony pierwotnej ze stroną wtórną i są jeszcze dwa w szeregu, że gdyby, nie daj Boże, było jakieś zwarcie na kondensatorze, no to jest jeszcze drugi w szeregu, żeby było bezpieczniej. Tu są 4, więc podejrzewam, że odszumiają plusa i minusa tej standbyowej przetwornicy. Tu mamy 2 takie większe w szeregu, już nie dali 4, więc albo one idą do masy. Na naszej drugiej przetwornicy, tu jest minusikiem, sobie coś idzie, omija, albo plusa. One mogą też, często otrzymają plusa. W sumie nie wiem dlaczego plusa. Jak ktoś z Was wie, może powiedzieć, ja nie jestem projektantem energoelektroniki, nigdy nie miałem energoelektroniki, jestem samoukiem, także lubię Wasze komentarze bardziej takie naukowe, techniczne, praktyczne. Ktoś, kto ma z Was wiedzę większą ode mnie, napiszcie, douczcie mnie, douczcie innych widzów, także zapraszam do pisania komentarzy merytorycznych, co, jak, dlaczego. Coś tam się orientuję, no ale
specjalistą nie jestem. No i dobra, i co tu jeszcze widać? Tu jeszcze ten nasz układ, oprócz wbudowanego tranzystora, ma jeszcze właśnie CS, czyli current sense, czyli wyczuwa, ile prądu płynie przez nasz tranzystor, bo tu jest jeszcze jakiś rezystor R-sense, czyli właśnie rezystor pomiarowy, na którym jest mierzone napięcie i wtedy spadek napięcia, wiemy jaki prąd płynie przez nasze uzwojenie, on wtedy wie, czy jest zwarcie i na przykład wtedy przetwornica się wyłącza, żeby zabezpieczyć ten nasz tranzystor przed przepaleniem. Dobrze, to jest nasza pierwsza przetwornica, teraz nasza druga przetwornica. No i naszą drugą przetwornicą steruje NCP1207A i on steruje od wejścia 2 tranzystorami. A tu jest problem, bo na tym naszym schemacie jest tylko jeden tranzystor. Podłączony do nogi 5 jest jeden tranzystor i on sobie idzie do uzwojenia, które jest najczęściej jedno grube uzwojenie. Tu mam na przykład taki duży, jakiś tam wyjęty skądś transformator. Często jest tak, że właśnie jest jedno grube uzwojenie. Może tutaj Wam uda mi się to pokazać. Pod mikroskop sobie pójdziemy. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Może to będzie widać, zobaczcie. Tu ten akurat może nie jest idealnym przykładem. Często w moich filmach, jak naprawiałem, też to Wam pokazywałem właśnie uzwojenia. Zobaczcie, tu idą kilka drutów, ponad 3, tu też idą 3, czyli to jest grube uzwojenie. A tu jest na przykład tylko jeden drucik i dobra, tu jest gruby, tu jest jakiś gruby, tu jest gruby. Ten transformator może jest akurat złym przykładem. Tu jest tylko jedno uzwojenie z punktem środkowym zapewne wyjętym. To jest zły przykład, no ale trudno. Wracamy na telefon. No jest często po prostu uzwojenie pomocnicze, które zobaczcie, że tak naprawdę przez rezystor nam zasila nóżkę pierwszą, tu jest jakiś tam kondensator podtrzymujący napięcie, żeby ten scalak miał zasilanie. Tu jest rezystor z gwiazdką zaznaczony, to może być rezystor tylko albo do wykrycia sieci, kiedy ta sieć pulsuje, albo tylko do rozruchu na start. To jest różnie, tu akurat nie ma boost strapa. Jest takie pojęcie boost trap, to jest taki układ rozruchowy, który jak dostaje impuls, puszcza pierwszy impuls, przetwornica pracuje i już wtedy z tego impulsu startowego nie pracuje, tylko właśnie z tego swojego zasilania. Tu również widać jest rezystor pomiarowy, który przez rezystor taki zabezpieczający przed cofaniem się prądu, że tak powiem, w stronę układu. Na trzecim mamy CS, current sense, czyli właśnie mierzymy napięcie na tym i wiemy, kiedy jest przeciążenie przetwornicy, bo gdyby tu było zwarcie, to od razu po tej stronie nam przetwornica się zatrzyma. Ale co nam nie pasuje? Tu jest jeszcze transoptor, tu jest na przykład dioda świecąca transoptora, połączona z diodą Zenera, która ma nam ustalać maksymalne napięcie pracy przetwornicy. Jeśli mamy bardzo taki prosty układ sprzężenia zwrotnego, na przykład chcemy tutaj, żeby nie pojawiło się nigdy więcej niż na przykład 16 V, nie? To ta dioda ma spadek napięcia w tą stronę około 1 V się przyjmuje i tu dajemy diodę Zenera. To jest amerykańskie oznaczenie diody Zenera. Dioda Zenera po europejsku wygląda tak, czyli właśnie jest taka pojedyncza, a taka to jest Zener. I na przykład napięcie Zenera na tej diodzie, żebyśmy chcieli mieć 16, to musi było około 15 V. I wtedy to jest tak, on ładuje energię tak długo, aż tu narośnie do 16 i wtedy będzie cyk, załączy się tutaj, zaświeci, mówi koniec chłopie, bo jest 16, wtedy on mówi dobra, wyłączaj, bo tu już jest za dużo, nie? Czyli to jest taka komunikacja, po prostu transoptor jest naszą komunikacją zawsze, co się dzieje po tej stronie. A że tu może być jeszcze Atmega, może mikrokontroler mówić tak, ja chcę teraz 14, a dzisiaj chcę 15, a na tym trybie chcę 13,8, a na tym chcę 16,2. To jest programowalne, to nie jest taki prosty układ jak po prostu dioda Zenera i dioda właśnie wbudowana w transoptor. Na tym schemacie to lepiej widać. To jest właśnie ta nasza dioda wbudowana w transoptor i tu też jest Zenerka. Więc tu jest nasza dioda wbudowana w transoptor. Tu po prostu tak to nam narysowali, tak bardziej. Tu jest piorun zamiast tych 2 strzałeczek, no ale tu chodzi o to, że to jest nasz transoptor. Ja go sobie wezmę tak. To jest w transoptorze, nie? Najczęściej to jest 817C, na przykład PC 817C. No. I ta zenerka jest zewnętrzna, też można sobie jej poszukać, ale no, często funkcje tej zenerki pełnią jakieś wzmacniacze operacyjne, takie rzeczy. No, ale jaki jest nasz problem? Mamy 2 tranzystory. O co chodzi? No właśnie. O co chodzi? To bym musiał wytłumaczyć Wam topologię. Wiecie co? Idziemy na komputer albo na telefonie jakiegoś PDF-a, znajdę z topologiami, wytłumaczę Wam jeszcze topologię przetwornic impulsowych i będziemy mogli działać wreszcie praktycznie z pomiarami, co tu się zepsuło.
No dobra, słuchajcie, jesteśmy na komputerze. Link do tej strony gdzieś tutaj wrzucę i też napiszę pod opisem filmu. Topologię układów SMPS, czyli Switching Mode Power Supply, czyli przetwornice impulsowe. Po polsku topologię przetwornic impulsowych. I lecimy dalej z tematem. Jakie są? Są dwa główne typy. Nieizolujące i izolujące. O co chodzi? Nieizolujące, zobaczcie. Masa jest wspólna, czyli nasza masa z sieci 230 byłaby wspólna z ładowaniem akumulatora. No tak trochę nie bardzo. Ale czasami się to używa, luz. Jeśli mamy na przykład zasilanie bateryjne 12 V, chcemy zrobić z tego 5 V, takie topologie są bardzo powszechne już na przykład na płytach laptopów, tak? Albo w każdym urządzeniu, gdzie z wyższego napięcia robimy mniejsze napięcie. Wtedy nie potrzebujemy, jak widać, transformatorów, więc to oszczędza miejsce, oszczędza wszystko. Więc mamy przetwornicę często scaloną z jakimś tranzystorem już wewnątrz. Mamy właśnie dławik, mamy diodę i wyjście. I kondensator na wyjściu, dzięki siema. I to jest buck converter, czyli on obniża napięcie. Boost converter podnosi napięcie. Czyli tu stosujemy ten tranzystor inaczej, klucz, czyli Q1, tu jest Q, napięcie wejściowe, Vout, napięcie wyjściowe względem masy. I tak, tu mamy boost converter, czyli stosujemy właściwości dławika, czyli cewka z rdzeniem to dławik i przełączając ten oto tranzystor, ta cewka dławik nam się ładuje energią i w momencie, gdy ten tranzystor się odpuści, ona musi zgodnie z zasadą przekory pierdzielnąć energią w drugą stronę i wtedy ta dioda przewodzi i nam się napięcie podnosi. Tak to z grubsza działa. Tu mamy flyback, jakiś inverting or buck boost, czyli to może w dwie strony działać, czyli może obniżać, podnosić napięcie. Tu jakiś cuk, sepik, szczerze tych nawet nie znam, buck boosta też się rzadko używa, raczej jest buck albo boost. Nie? I tu mamy parametry. Parametry bardzo ważne. To później do parametrów przejdziemy. Teraz mamy izolujące konwertery DC to DC, czyli po prostu ze stałego na stały, czyli w naszym przypadku było z 400 V wyprostowanego napięcia przemiennego sieciowego. Mamy napięcie stałe 400 V na naszych kondensatorach 400 V. Tam 350, 325 do 400. I to jest izolujące. To jest izolujące, no właśnie mamy transformator z nawiniętym rdzeniem. I tu też zwróćcie uwagę szczególną na kropki, gdzie jest początek uzwojenia. Tu mamy początek tego uzwojenia, a tu jest przeciwsobnie, niezgodnie. Nie wiem, jak to nazywać. Nie wiem, czy ta terminologia jest poprawna w obydwu przypadkach. Także jest to nawinięte niezgodnie, przeciwsobnie. I mamy napisane, co to jest. DCM. Nie wiem, co to jest DCM, ale no jest flyback, czyli właśnie nasz flyback. I tu mamy wszystkie nasze parametry. Maksymalne napięcie przełączania, czyli to jest to, ile musi nasz klucz wytrzymać, czyli ten tranzystor ile musi wytrzymać. Jak tu jest 400, to tu musi wytrzymać napięcie wejściowe i napięcie wyjściowe. Czyli jak tu jest 400 V i chcemy mieć tutaj 16, no to musi wytrzymać 416 V co najmniej razy NP do NS i teraz NP do NS napięcie pierwotne, napięcie wtórne. Primary to jest pierwotne, secondary to jest wtórne. Więc to się liczy, czyli jak zwiększamy napięcie na wyjściu przetwornicy flyback, czyli na przykład ja przerabiałem prostowniki ładowarki Lidlówki, ktoś mi napisał właśnie, żeby też uważać z podnoszeniem napięcia z 14 do 16 V, no bo wtedy nam to rośnie dość tutaj na kluczu i klucze padają, bo klucze czy tranzystory są na 600, 800 V, 1000. Im wyższe napięcie klucza, tym ma gorsze parametry i jest droższy. I do tego problemu właśnie dochodzimy później. Tu jest switch flyback, czyli mamy na dwóch przełącznikach flyback. Teraz napięcie, które musi klucz nasz wytrzymać, czy tranzystory, to jest V-in. OK. Single switch forward, czyli taka przetwornica, która, zobaczcie, teraz ma zgodnie nawinięte uzwojenia. Tu mamy flaybacki, mają przeciwsobnie, niezgodnie, jeszcze mają rdzeń ze szczeliną powietrzną. Tu mamy rdzeń ciągły i nawinięte zgodnie. I nasz single switch forward, czyli gdyby był jeden tranzystor, tak jak nasze NCP 1207A pokazuje w datasheetie, ten jeden tranzystor musiałby wytrzymać dwukrotność napięcia wejściowego. Czyli musiałby wytrzymać, jak 400 V to 800. Plus jeszcze dochodzi nam przełączanie, piki energii z przetwornicy, jest lipa. I właśnie tutaj nam przychodzi tu switch forward. Czyli mamy dwa przełączniki w przód. Tu jest jeden przełącznik w przód, dwa przełączniki w przód. I nasze V-in, napięcie, jakie musi wytrzymać klucz, to jest tylko V-in. Czyli już możemy mieć klucze na o wiele niższe napięcie, na 400 V.
Czyli najczęściej są na 500, na 600 V tranzystory, a tutaj musiał być jeden na 800. Co jest tańsze i gdzie są mniejsze straty energii, zawsze tu jest plus, jest bardziej rozbudowany układ, ale są mniejsze straty energii. Mam nadzieję, że Was nie nudzę, ale to jest dosyć ważne. Tu mamy Active Clamp Forward. Szczerze nie znam tej topologii, nie wiem co, tu widzę jakieś dwa tranzystory. Half bridge. Half bridge też jest dosyć często spotykany. Mamy uzwojenie, do którego są tranzystory połączone, jakby to powiedzieć, w połowie. Widzicie, mamy plus, jeden tranzystor, który idzie do naszego drugiego klucza i mamy uzwojenie zasilane tak dziwnie z pomiędzy dwóch kondensatorów. To są często dwa kondensatory takie na większe napięcie i one się ładują naprzemiennie w momencie, kiedy nam sinusoida przechodzi przez punkt 0. Te kondensatory są tak jakby ładowane pół energią, dlatego mamy half bridge i też właśnie pół napięcia wejściowego powinny wytrzymać te klucze. Nie wiem, czy jest napisane V-in. Może muszą wyższe napięcie. No ale half bridge jest też często spotykany. I tu też mamy wyjście, zobaczcie, z dzielonym uzwojeniem wtórnym. W połowie to jest masa pozorna i mamy dwie pojedyncze diody. To można zastępować też tranzystorami. Tak samo w naszym two switch forward nie mamy diody, tylko mamy aktywnie sterowany MOSFET. Więc to jest schemat uproszczony tych topologii. Push-pull, szczerze, nigdy się nie spotkałem osobiście chyba z tą technologią. Tu widać dwa tranzystory połączone w bardzo ciekawy sposób. Napięcie wejściowe na środek idzie uzwojenia, czyli podobnie jak tu, tylko ono idzie bezpośrednio, a tu idzie przez kondensatory, więc tylko w momentach przeładowania tych kondensatorów energia jest dostarczana na to uzwojenie, więc każda ta topologia ma tutaj swoje plusy, minusy, zalety. Trzeba by dokładnie poczytać. Ja się naprawdę na tym nie znam, nie interesowało mnie to nigdy. Full bridge. Mamy 4 MOSFETy przełączające, coś takiego jak mostek H dla silników i one tak tutaj równo zasuwają, no ale są 4, trzeba to sterować jakoś, no jest drożej, bo są 4 tranzystory, ale na pewno ma to jakieś tam swoje plusy, jest jedno uzwojenie połączone w sposób normalny z pomiędzy tych dwóch jakby części wspólnych pomiędzy tranzystorami, więc to się pewnie tak załącza, że pewnie pod skos one pracują w parach, żeby tu energia prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem. I tu jeszcze z jakimś phase shifted full bridge, czyli przesunięty w fazie pełny mostek. LC, nie wiem co to jest half bridge, czyli też półmostek. No i teraz to jest fajne. Tu jest, kiedy się wybiera daną technologię. Flayback często się wybiera do małych mocy, poniżej 100 W, poniżej 10 A, czyli te Citeki piątki, Lidlówki, takie rzeczy, małe ładowarki. W momencie, gdy mamy więcej niż 100 W i albo prąd większy niż 10 A, no to już zaczyna się robić problem, bo wtedy na tej diodzie pojedynczej w każdej technologii płynie 10 A i jest strata ciągła, nie? Więc wtedy wypada stosować technologie bardziej jakby zaawansowane, czyli two switch forward, active clamp, half bridge, często właśnie stosowany i LCC half bridge. W tych technologiach do 400 W i to się często widuje, co się często stosuje. Czyli tak, two switch forward, no to właśnie to jest to, co najczęściej ja spotykam i właśnie to jest ta topologia, czyli mamy jedno uzwojenie połączone w taki sposób, że jest zasilane, jak to się zedrze, to jest z plusa, przez tą diodę nie popłynie, więc musi płynąć tędy. Nie wiem, jak one są sterowane, czy są natychmiastowo przeciwstawnie, bo jak się wszystko otwiera, to wtedy nam napięcie odwraca się, wtedy tu jest plus i przez tą diodę i zapewnie cofa się do plusa energia, tak ja bym to pomyślał, żeby się nie grzały nam diody wbudowane tutaj, żeby nic się nie popaliło, nic nie uszkodziło, nie? Więc te diody są właśnie zabezpieczające przed odwróceniem energii strzelającej z uzwojenia z cewki. No i tu switch forward jest najbardziej oklepany, najczęściej widuje. W wyższych technologiach 400-1200 W to full bridge. Full bridge też, kurczę wam powiem, chyba w jakichś indukcjach. Nie wiem, czy tam jest full bridge czy half bridge. Powiem wam, ciężko powiedzieć. No i 1200-3000 W, że tylko wyłącznie phase shifted full bridge. Phase shifted full bridge, czyli to jest to. Musiałbym się zastanowić, naprawdę rozkminić temat. No ale to nie dzisiaj. Chciałem wam to pokazać, żeby to wyjaśnić, żeby to było
Żebyście wiedzieli, o czym ja mówię, więc skupiamy się na czym? Na to switch forward i to jest zapewne nasza technologia w CTEK-u. I jeszcze tu mamy aktywne prostowanie, nie na diodzie, tylko na MOSFETie, to jest kolejny system, ale to już jest po stronie, że tak powiem, wtórnej. Pierwotna nie wie, co robi, co przełącza, bo nie wie, co się tam dzieje. Ona ma tylko informację od transoptora, hej, wyłączaj, bo już jest za duże napięcie, nie? No to więc wracamy na górę, wracamy na strych, działamy z naszym CTEK-iem. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Chcieliście szkolenia, no to macie szkolenie za darmo. Napiszcie, czy się podobało do tej pory, czy nie, czy nudne, czy nie wiem, zgadam głupoty, czy wolicie widzieć tylko jak ja naprawiam, no ale tłumaczę, żeby ktoś coś z tego miał, żebyście czegoś się nauczyli, żeby pchnąć tą wiedzę w świat. Chociaż tak jak mówię, ekspertem nie jestem. No dobra, jest nasz CTEK, no i wiemy już z grubsza, co naprawiamy i to jest najważniejsze. Przy naprawach musimy wiedzieć, co naprawiamy. Tu już odpadł nam neutralny od tego majtania, trudno, takie życie. Co jeszcze? Coś chciałem ważnego powiedzieć. Kolejna zasada napraw. Nigdy nie słuchajcie wcześniej gościa, który tak, według mnie to albo tamto. Jakby wiedział, to by naprawił. Także to też się tak nauczyłem z praktyki, że przychodzę, tak, to będzie to i szukam po jego diagnozie. W ogóle bez sensu, jakby umiał, to by naprawił. Proste, nie? Dobra. Wracamy do naszego CTEK-a. No i mostek prostowniczy. Zaczynamy. Tryb diody. Czy dobrze widać? Mam nadzieję, że dobrze będzie to widać. Obrócimy telefon. Jest tryb diody, jesteśmy pod mikroskopem, złapiemy sobie fokus tam, gdzie trzeba. Postaram się nie rozpraszać, bo tu jest bardzo dużo tematów pośrednich, uzupełniających, wzajemnych. No, trzeba dużo wiedzieć. Dobra. Mamy mostek prostowniczy. Już zaznaczyłem, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Pamiętamy, to jest ta czarna kosteczka. Pierwsze co w takich przypadkach w ogóle, jak się dostaje, no to mierzymy bezpiecznik. Tu bezpiecznika nie ma, więc pewnie był spalony, więc podejrzewam, że coś się wydarzyło po naszej stronie pierwotnej. Więc najprościej, jak zmierzyć, czy jest zwarcie. Jak tu jest plus, to odwracamy się. Czerwona sonda na masę, czyli teraz mierzymy wszystkie półprzewodniki na przebicia i na plus i spodziewamy się wysokiej rezystancji, wysokiego spadku napięcia. Mamy 0,03, czyli mamy praktycznie zwarcie. Możemy sobie to sprawdzić, ile to jest w ohmach. W ohmach mamy pół ohma, gdzie tak naprawdę sondy, jakie dotknę razem ze sobą, to mają pół ohma, czyli mamy 0 zdechłe zwarcie. Muszę odebrać telefon, widzimy się za chwilę. No dobra, mamy zmierzone nasze zwarcie. Czerwona sonda na masę, bo mierzymy półprzewodniki właśnie na zwarcia. No i jest niedobrze, dobra. Mierzymy kolejną tutaj diodę. Dobra, w kilomach, nie chcę w kilomach. Tryb diody, bo mierzymy spadkiem. Pół volta, czyli te akurat diody mogą być sprawne. Teraz sobie damy czerwony na plusa. Pół volta. Może to nie jest zwarcie na naszym mostku prostowniczym. Możliwe, że to właśnie pomiędzy plusem i minusem, czyli na przykład nasze tranzystory. Bo jak pamiętamy z układu naszych topologii, co robi tranzystor, nasze MOSFETy tak naprawdę, zobaczcie, tu jest plus, idzie przez drut, czyli kawałek uzwojenia, przez nasz tranzystor. Rezystor bardzo małej rezystancji do masy, czyli jak nam padną tranzystory, no to mamy zwarcie między plusem a minusem, czyli na mostku, tu jest AC, czekajcie, ja już wam to napiszę, żebyście też to widzieli, bo tak to chyba nigdy aż nie tłumaczyłem. AC, a tu jest nasz plus, a tu jest nasz minus. Ja pomierzyłem, patrzcie, od AC do plusa, czyli czerwona sonda na jakiekolwiek AC i do plusa. Dobra, miernik. Czekajcie, żebyście widzieli pomiar. Dobra. Czerwona sonda na AC do plusa, czyli zmierzyłem tą diodę, jest dobra. Na drugie AC do plusa pół volta, czyli zmierzyłem tą diodę, jest dobra. Jak zmierzyć teraz tą diodę? Czyli na minusa muszę dać czerwoną sondę, daję czerwoną sondę na minusa. Żeby zmierzyć tą diodę, idę na AC1 którekolwiek, mam pół volta i na AC drugie też mam pół volta. Czyli zmierzyłem teraz tą diodę i one są dobre. Czyli to nie jest nasz mostek prostowniczy. Wiemy, że wszystkie 4 diody w mostku prostowniczym są dobre, czyli szukamy dalej. Czyli właśnie na co idzie nasze teraz podejrzenie,
Co jest podłączone tutaj do naszego plusa? Ja tu zaznaczę długopisem. To jest nasz plus, to jest nasz plus. On idzie aż do tranzystora i jeśli tranzystor jest zwarty, to na chwilę idzie do masy. Też nasz plus idzie przez ten rezystor do pinu tutaj 8 naszego sterownika. No i na tym schemacie uproszczonym tylko w tyle miejsc idzie nasz plus. Czyli teraz szukamy, gdzie są nasze tranzystory. Nasze tranzystory są tutaj. Ta czarna kostka ma 3 nóżki, ta czarna kostka ma 3 nóżki. Więc ja tu od spodu już widzę, te 3 nóżki to nasz tranzystor i tu jest jakaś elektronika dodatkowa i tu jest nasz kolejny tranzystor i R222, czyli to jest nasz rezystor pomiarowy, to jest R222, czyli R220, czyli to jest R oznacza ohma, czyli to jest 0,220 ohma, czyli to jest mała wartość, czyli to jest 0,22 ohma. Często też jak się spali ten rezystor pomiarowy, on nam mierzy prawie 0, ale czasami jak on jest wypaloną, ma dziurę tutaj na przykład, żeby nie było widać, to byśmy też wiedzieli, że było takie zwarcie, że z plusa do minusa tak długo płynął prąd, że aż wypalił nam nasz rezystor pomiarowy. No nasz rezystor pomiarowy pokazuje blisko 0, ale tak ma być, no bo to jest 0,22 ohma. Mój miernik tak małych rezystancji nie zmierzy, bo pomiar tak małych rezystancji jest stosunkowo trudno. Ale co możemy zmierzyć? Nasze tranzystory. I teraz tak, jak rozkminić nasze tranzystory, jak przez nie płynie prąd? Tranzystory MOSFET typu N, tu na tym schemacie będzie widać, mają dren, czyli drenują, zasysają, mają gate, czyli bramkę, czyli do sterowania tym naszym tranzystorem i mają source. Source, czyli źródło elektronów, elektron ma ładunek ujemny, czy to jest po prostu masa, czyli elektrony z source'a lecą do drenu, a z drenu ciągniemy prąd, który płynie w drugą stronę, bo elektrony płyną w drugą stronę niż prąd, bo prąd jest wymyślony, nierealny, nierzeczywisty. Prąd przewodzą dziury, które są miejscami na elektron, coś czego nie ma jest. To jest takie trochę dziwne, to trochę jak długi. To są pieniądze, których nie ma, ale musimy je kiedyś oddać. Więc prąd też jest wymyślony, ale działa. Nie wnikajmy w tą teorię. I teraz tak, prąd musi płynąć po grubych ścieżkach, po grubych kablach, a sterowanie nie musi, no bo to jest tylko sygnał do otwórz się, zamknij, a tędy płynie prąd, który wykonuje pracę. Czyli gruba ścieżka, tu jest na środku i tu grube, co idzie do grubej ścieżki przez nasz rezystor pomiarowy, czyli tu jest kanał tranzystora, czyli od pionu w dół to wszystko jak się otworzy i płynie prąd. Jest sterowanie malutki, sygnałowy. Zobaczcie, tu jest taka cieniuteńka ścieżka, to gdzieś idzie na jakąś tam elektronikę i to gdzieś tam idzie pewnie tu na nasz sterownik. Tak samo ten tranzystor, znaczy jakby to powiedzieć, no ten tranzystor drugi, tu akurat nie widać ścieżek, no ale jak on jest tak samo wlutowany, no to się tak domyślam po prostu, że to jest to samo, czyli gate i tu jest kanał pewnie, jakieś pomiary idą, kiedy to ma się wszystko wyłączyć. Od drugiej strony, jakbyśmy tam dokładnie tutaj popatrzyli, jakbyśmy dobrze widzieli ścieżki, których akurat nie widać, no to byśmy doszli do tego samego. Ja po prostu pod skos widzę, że te tranzystory mają takie same oznaczenie, więc po prostu kopiujemy to, co już istnieje w przyrodzie, czyli wiemy, że T2 to jest kanał i tu jest sterowanie. I teraz, jak ma być w tranzystorach? Sterowanie, czyli bramka, no jest izolowana. MOSFET, czyli metal oxide, semiconductor, czekaj, MOSFET. Kurde, zapomniałem nazwy MOSFETA. FET to jest na pewno Field Effect Transistor, a MOS, Metal Oxide, Semiconductor, Silicon? Kurde, nieważne, no ale on jest izolowany. Ale mam dziurę w głowie, no nieważne, jestem totalnie niewyspany, zmęczony, powiem wam, jestem w szoku. Ogólnie bramka ma się z niczym nie dotykać, widzicie, nawet widać na schemacie, bramka jest sobie po prostu jest i ona nie ma żadnego połączenia, a tutaj widzicie jest kanał, są połączone kreseczki, na idiotę wam to tłumaczę, bramka nie ma mieć połączenia, więc na bramkę dajemy czerwoną sondę i będziemy mierzyć po jednej i drugiej stronie naszego MOSFETA. Czyli dolny MOSFET to jest bramka, tak pamiętamy, i mierzymy do drenu, to jest nasz dren, mamy 1,1, jest dobrze, nie ma zwarcia i mierzymy do source'a, jest ok, nie ma zwarcia. Czyli jest fajnie, wiemy, że ten MOSFET nie jest przebity na bramce, teraz kanał. Kanał, czyli te dwie grube ścieżki,
w dwie strony mierzymy, jest jeden coś, jest 1 V, spoko, to po prostu nam po układzie mierzy po płytce, nie jest przebity, jest fajnie. To teraz tu jest drugi MOSFET. Gate, mierzymy, czy gate nie jest gate jest zwarty. Gate jest zwarty, tu też jest zwarcie, czyli jest totalnie zwarte, są wszystkie nóżki ze sobą i jeszcze kanał również jest ze sobą zwarty, niestety, czyli ten MOSFET jest spalony, czyli to jest ten MOSFET, tu akurat, czekajcie, ten oto prawy MOSFET jest spalony, lewy MOSFET spalony nie jest. Pamiętacie też tamte diody, które miały nam zabezpieczać MOSFETy przy przełączaniu, tu akurat na schemacie ich nie ma, ale tam były diody i zobaczcie, tu jest taka gruba dioda, ona jest pewnie na jakieś 2-3 ampery i tu też jest jakaś dioda, mają takie koraliki ferrytowe, które też mają gasić wysokie częstotliwości, zakłócenia, mają wytracać w sobie energię. Ta dioda też na koraliku stoi, więc możemy te diody wyczaić, gdzie są. Tu chyba, albo to będzie nasza dioda. No, jest na tej diodzie zwarcie. Niedobrze, tu też jest zwarcie, aczkolwiek to nam się może zamykać przez obwód. Także pomiary w obwodzie są takie trochę oszukane, nie? Także co ja mierzyłem? To są wyprowadzenia naszej diody, a to wyprowadzenie, ok, to i to jest ta nasza gruba ta dioda. I ona ma tu anodę, tu ma katodę, czyli na dół idzie czerwona sonda miernika, a tutaj idzie i też jest zwarcie, czyli któraś z diod nam zwiera, do tego mamy zwarty tranzystor, przez który nam się może zamykać droga prądu, nie? Czyli już podejrzewam, że dioda i tranzystor na pewno jakaś będzie do wymiany. Sterownik. Jak ten tranzystor jeden jest przepalony, no to nam od razu 400 V poszło w sterownik, więc pewnie nasz sterownik też jest przepalony. Najszybciej, żeby nie wyciągać tranzystorów teraz, bo teraz tak, trzeba je odkręcić z radiatora, trzeba się z nimi bawić. Najszybciej też by było zdjąć nasz sterownik przetwornicy, odlutować go i zobaczyć, co się zmieni na tranzystorach, pomierzyć. No, także tak to wygląda. Co jeszcze? Można by zmierzyć na naszym układzie, czy on jest zwarty pomiędzy VCC i GND, czyli GND to jest czwarty nasz pin. Tu jest, już Wam pokazuję, tu jest pasek, chyba to jest pierwszy pin układu, tak mi się wydaje. Trzeba by go dobrze umyć, ale w CITEK-u tatka, tak, to jest chyba pierwszy pin, drugi, trzeci, czwarty, czyli czwarty to jest nasza masa i na masę daję teraz czarną bagietę, a VCC to jest szósty. Piny liczymy dookoła układu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli masa i plus. No mamy 1,7. Nie widzieliście. Pomiędzy masą i plusem mamy 1,7. I w drugą stronę mamy ile? 0,56. Czyli jakaś dioda przewodzi nam w jakiejś strukturze półprzewodnikowej. To by się nawet zgadzało, że może nie jest nasz układ padnięty. Aczkolwiek wymieniając tranzystory na nowe, warto zawsze, jak jest tani, dostępny kontroler przetwornicy, też go wymienić, żeby nam nie popalił nowych tranzystorów. Więc tu już wiemy, że jest jakiś problem po stronie pierwotnej. Teraz tak, dlaczego się ta strona spaliła? Czy się spaliło coś po stronie wtórnej, czyli naszego, bo może być tak, że coś tu się zagrzało, podziało, tu się coś zwarło i wtedy już jak tu się zwarło, to tu wywaliło takie zwarcie, że też właśnie poleciała strona pierwotna. Więc teraz bierzemy się za stronę wtórną. Trzeba rozkminić stronę wtórną. Jak najłatwiej znaleźć masę na stronie wtórnej? No najłatwiej znaleźć kondensatory, mamy duże kondensatory i mają paseczek. I gdy jest paseczek, to Tytusek sobie narysował, napisał, że to jest minus. I wtedy mamy masę, no i wiadomo, po drugiej stronie kondensatorów elektrolitycznych jest plus. To już nas na coś kieruje, nie? Co tu też widzimy? Tu są dwa takie grube przewody, biały i czarny. Już Wam to pokazuję do telefonu. Mamy dwa przewody biały, czarny, czyli do ładowania akumulatora. Czarny zapewne minus, nawet jest to na PCB tutaj napisane, jest minus i tu jest taki plus. I plus jest biały. Jest bezpiecznik. Czy bezpiecznik jest cały? Wygląda na cały. Na oko bezpiecznik wygląda na cały,
aczkolwiek kiedyś miałem tak dziwnie przepalone bezpieczniki, że wyglądał cały, a nie był cały. Więc zmierzymy sobie w trybie diody. Może akurat nie widzicie tego dobrze pod mikroskopem, ale tutaj ta obudowa nam trochę przeszkadza. 0003, czyli przewodzi, czyli nasz bezpiecznik jest cały. To już jest dobrze. Cofając się po przewodach, które są przylutowane tutaj, możemy dojść do wniosku, co je zasila. Zobaczcie, masa idzie przez taką grubą, nawiniętą tutaj, widzicie, grubym drutem, taki dławik, cewkę, i plus ma to samo, tylko przez bezpiecznik, czyli nasz akumulator idzie na te dławiki. I ten dławik też musi mieć gdzieś zasilanie wejście, wyjście, czyli mamy tu kolejne dwa wejście, wyjście dławika. Możemy sobie sprawdzić, czy taki dławik, taki gruby to się nam nie spalił, ale jak byłby nawinięty cieńszym drutem, to czasami przy zwarciu też takie coś się potrafi spalić. Więc masa, przykładamy, to jest akurat może nie być to, i do drugiej części tego dławika 003 przewodzi. Tu nasz bezpiecznik od plusa przewodzi i tutaj idziemy na stronę 003 przewodzi. Czyli to jest nasz plus, to jest nasza masa. Tu do plusa widać jest takie grube, duże pole z przelotkami, dziurkami na drugą stronę. Do niego idzie taka cienka ścieżka, czyli pewnie coś mierzy napięcie, jakie jest na naszym akumulatorze, na plusie. I puste pole, zobaczcie, puste pole, które trzeba zaorać traktorem. Jedno duże, drugie duże, i tu jest coś połączone i tu jest sterowanie. Ja z doświadczenia wiem, że to są po prostu miejsca na MOSFETy, których nie ma. I te same przelotki prowadzą nam na drugą stronę płytki. Tu jest od naszego dławika, to jest chyba był plus, tak, to był plus, to był minus. Minus idzie przez rezystor pomiarowy do naszej masy, to się zgadza. I plus idzie na tranzystor, który jest połączony tutaj z tym tranzystorem, z jakieś sterowania. Więc to są kolejne tranzystory, które nam załączają wyjście. Że po prostu jak podłączymy żabki odwrotnie na akumulator, żeby nie było zwarcia, tylko po prostu ładowarka to wykryje, nie otworzy nam tych tranzystorów, żeby nie było tak jak stary prostownik, podłączycie odwrotnie, żeby nie było zwarcia, nie wywaliło bezpieczników. No i żeby nie nabroić tam pod maską auta, nie? No więc znowu pomiar w trybie diody i sprawdzamy tak samo nasze tranzystory. Zobaczcie, gate, czyli nasze sterowanie, jest cienką ścieżką. Tu jest 3 piny są połączone na grubej ścieżce, tak ma być, i całe plecy tego są na grubej ścieżce. Czyli czerwone idzie na nasz gate i mierzymy do kanału, jest 1,3, mierzymy tutaj, jest 1,4, jest dobrze. Drugi, tu jest gate, mierzymy, oj, no i ten poleciał, zobaczcie, widzicie, poleciał. Czyli gate jest zwarty do tej strony i tu akurat nie jest zwarte, czyli on się przepalił tak jakby w połowie. I teraz kanał sobie zmierzymy. Jest pół volta, czyli to jest spadek napięcia na diodzie pasożytniczej, która wynika z procesu produkcyjnego tranzystorów typu MOSFET. No i w tą stronę nie przewodzi, więc coś tu jest zwarte na tej linii. Teraz ten tranzystor w tą stronę, widzicie, też ma taką samą diodę pasożytniczą i w tą stronę ten też ma 48, ale no coś tu jest na naszym kanale, coś było zwarte w jedną stronę. A, dobra. Ja go otworzyłem, bo jak naładujemy bramkę, która jest kondensatorem, to nam MOSFET zostaje otwarty, jeśli nic go nie rozładowuje. Zwykle przy MOSFETach są rezystory rozładowujące bramkę, a jeśli tu jest szybkie sterowanie jakimś driverem, no to MOSFET potrafi zostać naładowany i otwarty. Czyli czekajcie, jeszcze raz to robimy pomiar. 0,40 coś i nie, pół, czyli akurat te MOSFETy nie są chyba zwarte, aczkolwiek, dobra, tu jest bramka, ja pierdzielę, bo on jest w odbiciu lustrzanym, moja pomyłka, tu jest bramka, też zasilam bramkę, jest 1,3, 1 coś, także jest dobrze. Bo po prostu, widzicie, to jest akurat pomiarowe pewnie, co się dzieje pomiędzy MOSFETami. Gdzieś to też idzie na jakieś tutaj tranzystory sterujące, kiedy one mają się przełączać. Czyli te dwa MOSFETy są OK. To już jest dobrze. Co jeszcze możemy zmierzyć? Zwarcie pomiędzy plusem a minusem. Tak samo jak mierzyliśmy tutaj po stronie pierwotnej między plusem a minusem. Czerwony na masę, tak? Oj. No i coś jest na zwarciu. Widzicie? 0,03. I teraz trzeba szukać. Co jest na zwarciu? Na zwarciu może być bardzo dużo rzeczy. No, ale jak
mamy nasz schemat, to jeśli jest dioda prostownicza, to ona jest tak naprawdę, zobaczcie, GND, kawałek drutu, bo uzupełnienie transformatora to jest kawałek drutu, jest dioda. Czyli jakby ta dioda była zwarta, no to plus z minusem może być zwarty w naszych pomiarach. Więc szukamy, czy tu jest dioda, czy to jest flayback. No ale my już wiemy, że ten CITEK to ma 10 amperów. Jest dość dużej mocy. I tu jest co? Trzeba przeczytać, bo często jest dioda, często jest też opis. D16 to jest do tego, a tu jest FB7. FB7, dziwny opis. Q to jest zwykle tranzystor. T5. T5 to może być tranzystor 5, to może być tranzystor 5. FB9, Q2. Czyli Q2 to jest tranzystor drugi. FB4, powiem wam, dziwne to oznaczenia. No ale tu jest co? FB7, on, Q43. Tranzystor 43, może tak być. Jak nie wiemy co to jest, to po prostu szukamy po opisach, napisach. Tu akurat muszę poświecić w niego jakoś. O, widzimy. NCE to jest marka, tu jest logo, tu jest NCE i to jest tranzystor P60 T1 i te 2 ampery to albo jest, znaczy nie 2 ampery, 2A to może być jakiś oznacznik serii. No, ale czyli ja podejrzewam, że to jest tranzystor i to sobie zaraz też potwierdzimy. Ja wam mówiłem, że to jest tranzystor, no ale to sobie potwierdzimy i teraz zobaczcie. Najczęściej tranzystor ma wyprowadzenia GDS, czyli Gate Drain Source. On jest plecami do radiatora, czyli po tej stronie, czyli podejrzewam, to jest Gate Drain Source. Więc na gate'a idzie czerwony. On mi pikał, że się zaraz wyłączy, także go przekładam. I od gate'a do drenu nisko, 004. Niedobrze. Od gate'a do source'a 004. Niedobrze. Mierzymy kanał. Zwarty. Mierzymy kanał w drugą stronę. Zwarty. Czyli pewnie tu się coś wydarzyło. Poleciał ten tranzystor, który nam prostuje i tu był taki prąd, strona wtórna chciała taki prąd, że na pierwotnej już nie wyrobił i wystrzelił ten nasz tranzystor po stronie pierwotnej. Taka jest moja teoria, to by się zgadzało. Czyli na przykład przeciążenie jakieś było, za duży prąd, za długo, za słabe chłodzenie, za gorąco latem 40 stopni, to gdzieś było ładowane na przykład na słońcu, no albo bardzo mocno wyładowany akumulator, no i niestety to jest konstrukcja zamknięta, te CITEKi, no one się przepalają. Teraz tak, zobaczcie. To, co ten tranzystor przełącza, tu jest taki transformator dziwny. Transformator 5, dobra, czyli to jest transformator 5, D16, on współpracuje z tym transformatorem, bo to widać tu po ścieżkach. I on współpracuje też chyba z GD, z drenem tego tranzystora, GDS. No więc ten tranzystor, znaczy ten transformator za coś tutaj odpowiada i na pewno on jest ważny. Gdzie są wyprowadzenia tego tranzystora? Te dwa grube wyprowadzenia, to jest pewnie ten tranzystor, ten gruby drut taki. I tu jest jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6. To są pewnie te druciki cienkie. Ja podejrzewam, że przy przełączaniu ten tranzystor generuje impulsy, które są przetwarzane w taki sposób, żeby w sposób synchroniczny sterować, kiedy ma ten tranzystor, ten duży nam się otworzyć, a ten transformator, nie tranzystor, generuje impulsy. Tu jest kilka uzwojeń. Widzicie, to jest gruby drut stąd gdzie na środek. Przez niego przechodzi, pewnie przepływa prąd. I jak on przepływa prąd przez to na tych uzwojeniach, tu jest pewnie kilka uzwojeń nawiniętych, robią się napięcia różne. I ta dioda też pewnie tu nam prostuje jakieś napięcie. Więc trzeba też ją znaleźć. To jest od naszego tranzystora, muszę złapać fokus. I drogą dedukcji, to jest dioda, więc pomierzymy sobie naszą diodę w dwie strony. Nie wiem jak było, ale no ważne, żeby nie było tu zwarcia. 0,6 to pewnie dobrze dioda przewodzi i 0,23 no jest ok, powiedzmy, bo tu nam może się w jedną stronę dioda 0,6 w kierunku zaporowym, no szczerze, to 0,23, wiecie co, zmierzymy sobie w ohmach. Zmierzymy sobie to w ohmach, czy to ma sens, 346 kΩ, czyli nasze 0,6 spadku, tu też 60 kΩ, jest ok, będzie, według mnie powinno być ta dioda ok. Teraz by trzeba było wylutować ten tranzystor i zobaczyć, czy dalej tu jest na jego pinach zwarcie, bo zobaczcie, ile tu jest tych drobnych elektroniki takiej sterującej tym tranzystorem. No jest tego dużo. I tu chyba
to jest brudek, czy to jest wypalona dziura. Z3W. Ja pamiętam z tego swojego naprawy, z twojego CITEKa, że tu gdzieś w tej okolicy miałem jakieś pozbierane elementy. Gdzieś była jakaś dioda przełączająca. No ale w tym CITEKu wygląda to dobrze. Możliwe, że tylko tranzystor padł po tej stronie. Aczkolwiek jak on się zwarł, to często potrafi atmega polecieć, więc trzeba by go wylutować, zmierzyć dalej na zwarcia, wymienić, uruchomić z 5 V zewnętrznych atmegę. Jeśli to żyje, no to wtedy warto w ogóle podejmować naprawy się tego CITEKa, tej ładowarki. Aczkolwiek tu jeszcze może być dużo takich elementów z takiej drobnicy popalonych, nie? Bo zobaczcie, przy tym transformatorze samych tych ścieżek tutaj może niewiele widać, ale to współpracuje z uzwojeniem. Ten tranzystorek, to współpracuje z tym, to współpracuje z wszystkim z tym, to idzie tu, wszystkie te teraz do przemierzenia, te rezystory, te tranzystory, diody, cokolwiek to jest, nie? Więc no, to jest takie grubsze zadanie i też trzeba by wykminić, gdzie to idzie i co nam steruje tranzystorem, czy atmega też bierze udział w prostowaniu synchronicznym, czy to jest zrobione na układzie takim kombinacyjnym, automatycznym na tranzystorkach takich właśnie scalonych. Tu przy tej diodzie też tu jest pewnie, może ta dioda może robi 5 V. Powiem wam, ciężko powiedzieć, bo trzeba to dobrze przyśledzić. Nie. Ta nasza mała przetworniczka, zobaczcie, tu są tranzystory. Reg 1 to jest co? L78L05. To jest stabilizator 5 V, czyli on nam zasila atmegę. Tu jest jakiś tranzystor Q. On tam gdzieś pewnie idzie tu bokiem. On gdzieś idzie, no nieważne gdzie on idzie. Nie interesuje mnie to. Czyli wiemy, że mamy stabilizator 5 V i ten stabilizator 5 V jest gdzieś tutaj. Jest gdzieś tutaj, czekajcie, pod mikroskopem tu. To jest pewnie stabilizator 5 V, a tu jest ten tranzystor bokiem albo na odwrót. Już wam powiem. Regulator jest poziomo, czyli te 3 piny poziomo to jest nasze 5 V. Tu podając 5 V moglibyśmy sprawdzić, czy nasza atmega działa. Czy chcemy to robić? Możemy to zrobić. Dajcie mi chwilę, sprawdzimy, czy warto w ogóle siadać do tej ładowarki, czy ona jest przepalona, bo jeśli to jest przepalone, no to niestety nie ma śmiałka, który odczytał jeszcze atmegę z CITEKa. Jeśli ktoś z was jest takim śmiałkiem, jest w stanie odczytać wsad atmegi i zaprogramować nową do naprawy, napiszcie do mnie, zapraszam do kontaktu. Jak nie chcecie w komentarzach, możecie pisać na maila. Zapewniam dyskrecję, jeśli CITEK Polska, albo CITEK Europe, albo CITEK Świat, Kosmos i w ogóle udostępniłby wsady, co jest raczej niemożliwe, bo jest to wartość intelektualna firmy. Albo jakby sprzedawali chociaż atmegi zaprogramowane pod dany CITEK. Miałem CITEKa 25, naprawiałem kiedyś go, wysłałem go do widza, który ma takiego, zamienił układy, wszystko działa. Więc moja nienaprawa CITEKa 25 byłaby naprawą, gdybyśmy mieli wsad do atmegi. Także jak ktoś umie odczytać wsad atmegi zablokowanej, piszcie. Dobra, dajcie mi chwilę, ja wykminię schemat, podłączymy się tutaj z naszymi 5 V. Z naszymi 5 V się tutaj podłączymy. Tak. Dobra, zanim jeszcze sobie sprawdzimy pod ridenem, pod napięciem, czy to działa, albo co nie działa, wybudzimy nasz mierniczek. Narysowałem sobie L78L05, nasz ten stabilizator 5 V, już go wam tutaj pokazuję. O, jest. Czekajcie, poprawimy tu fokus, bo tu wszystko jeździ. O, pięknie. Regulator pierwszy, Reg 1, L78L05, firma ST, czyli oryginalny, fajny. Output GND input, czyli na tą nóżkę input przychodzi nam napięcie skądś. Gdzieś tam skądś. Tu jest masa, dobra, tu jest, no to jest masa, a to jest output. I teraz na masę czerwony, czyli na środkowy pin. Na środkowy pin czerwony się wszystko nagrywa. I na zewnętrzny pin, czyli w drugą stronę, na odwrót. Dobra, wiecie co? Zrobimy to od spodu. To jest masa. Się gdzieś tutaj wbijemy. O, tu się wbijemy. I pierwszy pin to jest output, czyli wyjście. I mamy pół volta spadku wstecz, czyli bardzo dobrze, bo jak mierzymy wstecz, czyli właśnie czerwona na masie, to spodziewamy się jakiejś właśnie diody wstecznej, pasożytniczej,
w układach scalonych. Pół volta jest dobrze. A jak damy normalnie, to zacznie nam się ładować, powinno nam się ładować te nasze 5 V. Jeśli jest jakiś kondensator, 1 V jest ok. Na wejściu do masy jest 1,6, w drugą stronę pomiędzy masą a naszym wejściem input 0,6, jest dobrze. Czyli możemy podłączać Ridena bezpiecznie i podejrzewam, że nasz układ, znaczy nasza logika cała zasilana z 5 V powinna nie być zwarta. Na to się zaraz okaże. Jak teraz to podłączyć? Dajcie mi chwilę, coś wykombinuję i odpalamy. Dobrze, kochani, nadeszła wielkopolska siła. Wielkopomna chwila. Jezu, co się dzisiaj ze mną dzieje? Okulary ochronne. Rozpisałem in GND, out GND jest na środku. Przyłapałem. To widać na mikroskopie. Już włączam mikroskop. Teraz widać na mikroskopie, jak przyłapałem tutaj, jakby to powiedzieć, masę. Out, czyli wyjście. Na Ridenie jest ustawione 5 V 0,1 ampera. No i co? 3, 2, 1. Odpalamy. No i świecą nam się tutaj diody. Czyli nasza Atmega raczej działa. Widzicie? Przełączam tryby. Tutaj diodki sobie śmigają. Jest dobrze. Także nie ma zwarcia na naszej Atmedze, czyli to już jest pierwsze co, to jest wyznacznik, czy warto w ogóle się brać za te wszystkie inne spalone elementy, spalone rzeczy. Także ja to teraz rozłączam, pomyślę co wam jeszcze pokazać dalej. No to jeszcze wam pokażę jak to podłączyłem. To są sondy z multimetru, od multimetru. Te końcówki dostałem od mojego nauczyciela metrologii. Jemu w laboratorium metrologii nie były potrzebne, wiedział, że ja tam coś robię, także mi dał, bardzo dziękuję. Jeden z moich lepszych nauczycieli w ogóle w życiu ever. Ale co, ja mam też ucznia, a widzicie, sam jestem nauczycielem, od którego podłapałem, że jak się szybko coś chce łączyć do diagnostyki, no to kostki Wago i właśnie mam zasilacz na kostki Wago i zrobiłem sobie przejściówki bananowe, że po prostu jest kawałek przewodu i tak jak w multimetrze gniazdo, czekajcie czy ja to wyjmę, nie miałem gniazd izolowanych, więc dałem zwykłe bananki nieizolowane, które zaizolowałem termokurczką. Także takie sprytne, żeby adaptować sobie do zasilacza sondy multimetrów. Także taki protip. No, Wago, spoko opcja, szkoda, że tak wiele ludzi używa ich źle. Tu macie nawet napisane, że trzeba 11 mm odizolować pełnego przewodu, nie jakieś tam 5 mm, 6, tylko 11 ma być wsadzone do końca, żeby całej tej szyny dotykało tak jak trzeba, tak jak tutaj właśnie widać. Tak to ma być. Może o Wago, może kiedyś z Wago razem, Wago Polska, jak obserwujecie, zróbmy razem film, zróbmy razem szkolenie, jak się poprawnie używa złączek. Chociaż takie szkolenie jest dostępne online na ich stronie, także może dam wam link do tego szkolenia. Będziecie wiedzieli wszystko o wszystkich złączkach Wago, które można do alu, które nie można, które gdzie jak stosować, ile trzeba odizolować, jak czytać właśnie te oznaczenia tutaj na boku. No, tu mamy 11, to jest miarka, można tu przyłożyć w ogóle, bo to ma 11 mm równo, ten odcinek, można przymierzyć, czy zostało dobrze odizolowane. Ja już wam to pokażę, czekajcie. Zobaczcie, mam tu kawałek przewodu, przykładam, jest odizolowany tak jak trzeba, ma być minimum 11 mm, tu mam akurat chyba z 12, także jest tak jak trzeba. Jak przy użyciu coś krótszego, kawałek przewodu krótszy, no to będzie za krótkie, proste. W szarych złączkach jest chyba dycha. To jest 221, w 222 jest 10 mm, tak kojarzę. Tak, także takie ciekawostki na temat Wago. Tu też mamy napisane 10 mm i można sobie sprawdzić, czy mamy te 10 mm odpowiednio odizolowane. Także jest dobrze. Te się nadają do aluminium, te się nie nadają do aluminium, bo tutaj nie można, a w tych można. Oczywiście z pastą Alu+. Jak dacie bez pasty, to się utleni w każdym przypadku, w każdej złączce się wszystko spali. Także tyle na temat Wago, o tym może kiedyś później więcej. Jeszcze dogrywka na koniec. Dziś uruchomiłem wsparcie kanału, dlatego możecie docenić moją dotychczasową twórczość, na przykład jednorazowym piątakiem lub ile uznacie, że była warta ta wiedza, albo poprzez cykliczne wsparcie co miesiąc. Z góry dziękuję wam za wszelkie formy wspierania kanału, czy to finansowo, czy to w postaci łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Jestem wam bardzo wdzięczny za wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Dobra kochani, mam nadzieję, że wyczerpałem temat. W sumie na tym skończymy. Ja tego CITEKa mam nie naprawiać. Jeśli bym go naprawiał, to też to nagram i wtedy sobie zrobimy kontynuację tego. To było szkolenie teoretyczne, praktyczne pomiary. Piszcie, czego się dowiedzieliście.
co mógłbym zrobić inaczej, lepiej. Piszcie odpowiedzi na moje pytania, które zadawałem takie bardziej inżynierom, którzy faktycznie projektują energoelektronikę. No co, widzimy się w komentarzach, zapraszam Was na grupę Rzeźbiarnia, tam możecie pisać pytania, ludzie Wam odpowiedzą, ja też jak będę miał czas, to Wam odpowiem. Wszystkie social media, Facebooki, Instagramy w opisie. No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć! A, jeszcze zobaczcie moją playlistę, naprawy elektroniczne, nie naprawy, playlistę elektroniczne, wszystkie w ogóle moje filmy. Zapraszam do oglądania, zadawania pytań, dzielenia się wiedzą w komentarzach. Teraz naprawdę. Trzymajcie się, cześć. Może śmiać tu ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.